Kasety nie Gdzie włożył. włączył. Jakość tego pyrkania była już taka sama, trudno mi ocenić. Witamy Was ponownie z Toyoty na Konstruktorskiej w Warszawie, czyli kolejna sesja pytań i odpowiedzi Q&A by Toyota. Witają Was Maciej Kilim. I Robert Mularczyk. I tam nie widać, ale siwy zrobi przebitkę. Inżynier Marcin Dziełak siedzi przy komputerze, niby udaje, niby nie słucha, ale w rzeczywistości będzie reagował, jak coś powiemy nie tak. Poznamy po minie, potem będzie dźwięk, przerywać będziemy i będą uzupełnienia. To lecimy. Tak zwany nasz konsultant. Nasz konsultant dożywotni właściwie chyba. To lecimy. Kochani, pierwsze pytanie. Szanowni panowie, czy w modelu Corolla Cross będą dostępne po pierwsze wersja wyposażenia GR Sport, po drugie dwukolorowe nadwozie? I kiedy te auta trafią do salonów na ekspozycję? Zaczynamy od GR Sport wersja wyposażenia. Zacznijmy może jeszcze inaczej, bo do tej pory w przedsprzedaży dostępna była jedna wersja. Tak, za chwilę, a może nawet już pojawiły się kolejne, także dużo więcej. Nie ma pośród nich Corolli wersji GR Sport. Natomiast już mogę powiedzieć, że taka wersja jest przewidziana w produkcji na kolejne lata. Tak naprawdę za około 12 miesięcy powinna pojawić się wersja GR Sport. To właśnie ta z czarnym dachem, czarnymi lusterkami i jeszcze wiele innych fajnych, atrakcyjnych dodatków. Natomiast w dzisiejszych czasach, czy jest coś pewnego, że będzie dokładnie za 12 miesięcy? No to się przekonamy za 12 miesięcy, ale na dzień dzisiejszy w drugiej połowie roku 2023 powinna się pojawić taka wersja. Maczku, tak mi się ciśnie na usta, że pewni to jesteśmy tego, że na dziś i na jutro w kawiarence mamy cukier do kawy i herbaty. Tego jesteśmy pewni. A cała reszta? Zobaczymy. Maćku, kiedy auta trafią do salonów na ekspozycję, to powiedziałeś. A nie, właśnie nie powiedziałem. Właśnie tego nie powiedziałem. To kiedy auta trafią do salonów na ekspozycję, Maćku? Tak, Robercie. Auta trafią do salonu na przełomie września i października w tym roku. Świetnie. Kolejne pytanie. O, musiało być. Co z odpadającymi kołami w BZ4X? To jest trochę uogólnienie, mówiąc delikatnie, bo koła nie odpadają, tylko luzują się śruby mocujące koła i to też nie luzują się nagminnie, bo one... Mieliśmy taki jeden przypadek odnotowany. Tak, właśnie. Po pierwsze, był taki przypadek luzowania się śrub w kołach w samochodzie BZ4X i od razu warto powiedzieć sobie o jednej rzeczy, że Toyota bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli nawet w jednym przypadku coś takiego się zdarzyło, natychmiast wszystko jest wstrzymywane, dopóki nie będziemy wiedzieli dlaczego i jakie jest rozwiązanie. W związku z tym to się wydarzyło bodajże w Stanach Zjednoczonych, natomiast w całej Europie wstrzymano sprzedaż, wydawanie samochodów. Tak jest w przypadku też samochodów naszych, polskich. Stoją od miesiąca, dwóch prawie już sprzedane, ale nie wydamy ich do momentu, aż nie dostaniemy, Toyota nie da zielonego światła, że tutaj z tymi śrubami jest wszystko ok. Myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż wydać samochody i potem się martwić, co to będzie. Więc jeszcze raz, w tej chwili szukany jest powód, rozwiązanie i tak szybko jak Toyota zapali nam zielone światło, samochody będziemy wydawać. Ja tylko dodam, że Maciek miał okazję trochę w warunkach torowych pojeździć tymi samochodami naszymi przedprodukcyjnymi, testowymi i z tego co wiem, to tobie nic tam się nie luzowało w tych śrubach. Tak, znaczy tu warto powiedzieć, no nie tylko ja, ale także i z grupą dziennikarzy jeździliśmy tymi samochodami. Warto powiedzieć, że w przypadku aut przedprodukcyjnych, bo takimi jeździmy, tymi już jeszcze nie finalnymi, one są wciąż sprawdzane, czy tam coś się nie dzieje i nigdy taki przypadek nie wystąpił, stąd jestem zaskoczony nieco tym, co się dzieje, no ale jak mówię, przede wszystkim bezpieczeństwo to priorytet. Tak jest. Pędzimy do kolejnego pytania. Jak Toyota radzi sobie przy podwójnym wtrysku paliwa, pośrednim i bezpośrednim na cylinder, z chłodzeniem wstryskiwaczy bezpośrednich, kiedy one nie pracują? Czy istnieje w związku z tym ryzyko ich awarii? Bardzo dobre pytanie, więc tak, powiedzmy o jakich silnikach mówimy, czyli mówimy o silnikach 2 i 2,5 litrowych stosowanych w hybrydach. I tam są dwa rodzaje wtryskiwaczy, które pracują jednocześnie albo naprzemiennie, tak? Mówimy o wtrysku bezpośrednim i wtryskiwaczu pośrednim. Po pierwsze, faza, kiedy pracuje tylko jeden wtryskiwacz, to nie mówimy o minutach, nastu nawet, mówimy o ułamkach sekund. Przy czym nawet wtedy wtryskiwacz wtrysku bezpośredniego podaje odrobinę paliwa, taką pomijalną, nie mającą wpływu może na całą pracę silnika, natomiast zdecydowanie pomaga mu, aby się oczyścił. W związku z tym tak,
producent jest świadom tego, że w sytuacji, kiedy ten wtryskiwacz by nie pracował, byłby kłopot, dlatego on zawsze o ciupinkę paliwa podaje. Są to mikrosekundy, kiedy on nie pracuje, bądź pracuje w takim stanie czyszczenia, oczyszczania. W związku z tym taka sytuacja nie wystąpi, że z uwagi na to, że on jest wyłączony, jest jakiś kłopot techniczny. Czyli awarii nie przewidujemy z tego. Nie przewidujemy. Zresztą to takie rzeczy Toyota. sprawdza się, testuje. Tak, przewiduje. dużo Jedno wcześniej. słowo, Toyota. Kolejne pytanie. Witam, ciekawy jestem cennika Corolla Cross. Ciekawy jestem cennika, czasu oczekiwania i możliwości finansowania. O czasie oczekiwania wspomnieliśmy. Cennik. Domyślam się, że chodzi o cały cennik wszystkich wersji. O czasie oczekiwania na samochód ekspozycyjny, kiedy pojawi się w salonie do testowania, wspominaliśmy. Natomiast załóżmy, że dzisiaj pani chce zarezerwować takie auto, to tak naprawdę mówimy o autach z produkcji sierpniowej. Mamy sierpień, tak? Czyli auto produkowane w Japonii przyjedzie do nas w październiku. Czyli dziś rezerwując auto, możemy otrzymać je już w październiku. To jest bardzo oczywiście, szybko. Tak, bardzo szybko, natomiast oczywiście to zależy od wersji. Wyposażenie na przykład auta z napędem na 4 koła to jest to miesiąc dłużej, wrzesień, ale wciąż mówimy o przełom października, listopada, wtedy kiedy te auta dojadą do Polski. Przypomnę, że dni otwarte są przewidywane właśnie na początek października, czyli rezerwując dziś auto, możemy praktycznie być tymi pierwszymi, którzy odbiorą go w momencie premiery auta w Polsce. A co z cennikami tymi wszystkich wersji? Cennikami, one powinny być dostępne na stronie internetowej, tak samo jak kalkulacje finansowania, bo to też było pytanie, tak? Oczywiście u dealerów można zrobić kalkulację finansowania jak najbardziej już teraz. Pytanie o dostawczaki. Silniki są wasze czy koncernu PSA? Użytkując auta PSA oczekiwałbym więcej od Toyoty, mianowicie trwałości i braku częstych wizyt w serwisie, poza wymianami oleju i filtrów. Choinka na desce i wymiana pasków w nowym aucie po pół roku użytkowania. Trochę Już wiem, o co marnie chodzi. się Już wiem, o co prezentuje. chodzi. Znaczy tak, ja rozumiem, że mówimy o samochodach z rodziny ProAce albo ProAce City. Tak zakładam. Tak, to są auta konstrukcji PSA, silniki też pochodzą od tego producenta. Natomiast może warto tu podkreślić, czy są jakieś różnice w stosunku do samochód ze znaczkiem Toyoty, a samochód ze znaczkiem innej marki, tego modelu. Jest różnica jedna zasadnicza. Po pierwsze, gwarancja. Tak, pamiętajmy o tym, że nasze samochody są objęte 3-letnią gwarancją, która została przedłużona do 1 000 000 kilometrów. W związku z tym, jeżeli nawet takie sytuacje się zdarzają, bierzemy to na siebie. Bo to jest Toyota. Znowu powtórzę. Magiczne słowo Toyota. Lecimy dalej. Jak długo można przechowywać paliwo w zbiorniku RAV4 plug-in? Bo zakładając scenariusz, w którym jestem w stanie jeździć 80% dystansu tylko na prądzie i robiąc miesięcznie 1000 km, to w trybie hybrydowym pokonam około 200 km. A co za tym idzie? Zużyję około 10-12 litrów. Tak więc zbiornik wystarczy mi na 4-5 miesięcy. Czy tak długie przechowywanie paliwa w zbiorniku nie wpłynie negatywnie na układ paliwowy? Bardzo dobre pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, bo pokazuje taką Przemyślane. szerszą perspektywę użytkowania samochodu hybrydowego. No właśnie, więc tak, zacznijmy od podstaw. Tak, paliwo się starzeje z czasem, w związku z tym jego właściwości się zmieniają. Natomiast jak długi jest to czas? Producenci paliw podają, że do 6 miesięcy około te właściwości paliwa są stałe. W ogóle warto powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No, do paliw od dłuższego czasu stosowane są różnego rodzaju biokomponenty. I to one głównie powodują starzenie się paliwa. 6 miesięcy, czyli tu już ta granica, o której pisze tutaj użytkownik RAV4 plugina, jest po bezpiecznej stronie mocy. Natomiast do kiedy tak naprawdę takie paliwo można użytkować? I znowu posłużę się tym, co podają producenci paliw, do około 2 lat. Ale to też zależy, jak jest przechowywane, jakiego rodzaju paliwo. Tutaj mówimy o zbiorniku samochodu. Natomiast myślę, że w przypadku tak oszczędnego auta i tak eksploatowanego, jak tutaj podaje nasz bohater, warto jednak co pewien czas dodać tego paliwa świeżego, ponieważ no, nie ma po co ryzykować. Przy czym warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Stosujmy paliwo typu premium, ponieważ ono starzeje się dużo wolniej. Tak? Ma mniej
biokomponentów, w związku z tym ma tam różne jeszcze inne dodatki uszlachetniające. Smarujące i tak dalej. Tak, ale powoduje, że starzeje się wolniej, więc zwłaszcza jeżeli autem przejeżdżamy tak mało na benzynie, może warto te 20 groszy czasami zainwestować. Inną rzecz przy okazji mi się pomyślała, bo też bardzo często Państwo o to pytacie o zasięg samochodu i dlaczego jest on tak krótki w momencie, kiedy zbiornik mamy dużo większy, a samochód każe mi już tankować po 300-400 km, prawda? Pojawia mi się lampka. Ja to ostatnio też miałem taką przygodę, już na głębokiej rezerwie zatankowałem w moim rawie, też pluginie, 43 litry, czyli było jeszcze 12 na 200 km. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, żebyśmy korzystali, po pierwsze zawsze mieli to paliwo troszkę świeższe, a po drugie, no też producent dba o to, żebyśmy nie zostali na środku autostrady ze spustoszonym zbiornikiem. A z internetu wiemy, że nie każda marka tak o swojego klienta dba, że zdarzają się sytuacje, że mamy jeszcze trochę zasięgu na komputerze. Inżynier znalazł. Znalazłem to. Co? Jeżeli paliwo nie zostanie uzupełnione przez 12 miesięcy, to po włączeniu zapłonu pojawi się komunikat: paliwo nie zostało niedawno uzupełnione, uzupełnij paliwo. O, O, świetnie. jak najbardziej, to jest świetne wejście. Panie inżynierze, bardzo dziękujemy. Tutaj, jak słyszeliście, Tak. widzieliście, była tak zwane wejście z kotary. Dziękujemy inżynierowi Działakowi, jak zawsze jest nieoceniony, jak Mastercard. Dobrze, czyli jeszcze raz Bezcenny. podsumujmy to, co do tej pory zostało powiedziane. Po pierwsze, paliwo przez 6 miesięcy ma mniej więcej stałe właściwości. Tak. Trwałość paliwa określa się na 2 lata. Natomiast, jak podpowiedział inżynier Dziełak, w samochodzie RAV4 plug-in, jeżeli paliwo nie było uzupełniane przez ostatnie 12 miesięcy, samochód sam się o to upomni. I nam coś napisze na wyświetlacz. Dokładnie i poprosi, żebyśmy zalali świeżego paliwa. Ja wam tylko mogę od siebie dodać, że w mojej odśnieżarce po 2 latach, kiedy ona stała, bo nie było śniegu ostatnio, a ja miałem paliwo w kanisterku plastikowym, zalałem, zapyrkała tak samo jak wcześniej. Ale czy jakość tego pyrkania była już taka sama, trudno mi ocenić. Lecimy na następne pytanie. Czekałem, kiedy któryś pęknie. Żeś wyjechał, kurde. Dobrze, mój motorower komar. No, idziemy. Tak. Panowie, pytanie do nas. Nie o takie przedłużenie gwarancji chodziło. W Stanach jest już program 10-letniej gwarancji na całe auto z warunkiem przeglądu dla marki Lexus, co prawda. Czy w Polsce możemy na niego liczyć? No to chyba możemy. Możemy. To było jedno z dawniejszych nagrań, tak? Może wtedy akurat pomyśleliśmy o innego rodzaju przedłużonej gwarancji. Natomiast wracając do 10-letniej gwarancji w Lexusie, ale także i w Toyocie chyba. tak? Gwarancja tak zwana Relax. Jest to nowy program europejski. Nie wiem, czy Amerykanie mają dokładnie taki sam, być może. Będzie wprowadzony pod koniec tego roku. W przypadku Toyoty, w przypadku Lexusa bodaj, że od miesiąca już on funkcjonuje. Na czym polega ta gwarancja? 10-letnia. To jest pełna gwarancja na auto i pojawia się jeden warunek. Trzeba zajrzeć do serwisu. Robimy przeglądy w serwisie autoryzowanym i co roku robimy przegląd. On jest przedłużany na kolejny rok, aż do 10 lat. W związku z tym trochę tak jak w hybrydach, jak w bateriach, tam mamy gwarancję do 10 lat, dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli robimy przegląd baterii, o kolejny rok jest przedłużana gwarancja na nią i tak dalej, aż do 10 lat. Dokładnie taki sam program w przypadku aut Toyoty i Lexusa w Polsce. Obejmujący całe samochody. Całe samochody. Kolejne pytanie. Panowie, kiedy w Europie dostaniemy nową Toyotę Crown? Ten projekt jest genialny. No muszę przyznać, że auto mi się bardzo na zdjęciach podoba. Łomatko, jak mi się podoba ten samochód, jaki on jest piękny. W ogóle Toyota Crown jest fantastycznym autem. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, co to za samochód, bo to jest tak. Ogromny sedan, większy od Camry, dużo większy, dlatego tak mi się podoba. W każdym razie to jest auto, które tak naprawdę budowane było na rynek lokalny, japoński przede wszystkim, na Azję. Jednym z głównych rynków odbiorców była też Australia. Natomiast auto nie było, zwłaszcza te ostatnich latach, nie było dostępne w Stanach Zjednoczonych nawet. Tak? Mówię nawet, ponieważ generalnie duży sedan, mi przynajmniej kojarzył się Stany Zjednoczone, Kanada, tam powinno być. Nie było. Dopiero ta generacja Crowna pojawi się w Stanach Zjednoczonych. Natomiast nie pojawi się w Europie. My w Europie mamy Camry i to tak naprawdę w Europie centralno-wschodniej. W innych krajach ten samochód nie jest dostępny, stąd też
popyt na takie auto jak Crown, które jest jeszcze większym sedanem, z jeszcze większym silnikiem, tam jest co prawda hybryda, ale 3,5 litrowa jednostka benzynowa, w związku z tym to nie jest auto przewidziane na rynek europejski, z czego ja osobiście żałuję, bo auto jest przepiękne. Przepięknie wygląda na filmach, no ale cóż, no takie już mamy tutaj klimaty w Europie, musimy dbać o emisyjność, a niestety tak duża hybryda już poza innymi detalami troszeczkę nie funguje, jak to się mawiało kiedyś, z tymi eko-oczekiwaniami Europy. Kolejne pytanie. Czy nowe Yarisy, nie Crossy, czyli klasyczne hatchbacki, mają już lub będą miały zdalne usługi jak sterowanie klimatyzacją z aplikacji, z MyKey? Bardzo fajna funkcja. Przypomnę, chodzi o to, że z poziomu aplikacji, czyli telefonem, możemy uruchomić klimatyzację zdalnie w aucie. Bardzo fajna funkcja, też korzystam. Yaris. Tylko hatchback. Tylko hatchback. Więc tak, w Crossie, tak jak tu zostało w pytaniu nawet zawarte, jest, natomiast w Yarisie również, ale zależy od miesiąca produkcji i od wersji. Więc tak, poczynając od produkcji czerwcowej, czerwiec 2021, pojawiła się taka opcja w Yarisach w wersjach wyposażeniowych wyższych niż Comfort, a więc Executive i GR Sport. W tych dwóch należy oczekiwać takiej wersji wyposażenia już teraz. W kolejnych w Yarisach, czyli w tych niższych, prawdopodobnie pojawi się w roku 2023 w drugiej połowie. Tak, te są planowane zmiany i wtedy taka opcja pojawi się w każdym Yarisie. To też należy jeszcze potwierdzić, bo dopóki samochód nie jest zatwierdzony do produkcji, to różne zmiany jeszcze w nim się mogą dziać, natomiast na dzień dzisiejszy taką mamy informację. Czyli dopytujemy dealera, zanim sobie auto zamówimy, jeżeli chcemy koniecznie mieć te funkcje. Dealer Nie, powinien jeżeli wiedzieć. chcemy mieć inną wersję niż Executive bądź GR Sport. Okej, rozumiem. Kolejne pytanie. Kiedy korzystać z trybu S? Do tej pory korzystałem z tego podczas zjazdów z gór oraz gdy miałem prostą drogę do ronda lub czerwone światło na skrzyżowaniu. Przy zjazdach ze znaczących wzniesień samochód za bardzo się rozpędzał i zmieniałem wirtualne biegi stopniowo aż do biegu 1. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest poprawne wykorzystywanie trybu S jako brake, ponieważ dosyć mocno wył silnik i tak dalej, i tak dalej. No to odpowiadamy. Więc tak, to jest jak najbardziej słuszny sposób wykorzystywania trybu pracy S. Może powiedzmy, o co chodzi. Generalnie w hybrydach mamy dwa takie, w zależności od wersji samochodu, dwa takie przełożenia. Jeden to jest tryb B, o którym rozmawialiśmy poprzednio, B jak brake. Drugi w samochodach z 2-litrowych, 2,5-litrowych, w tych większych hybrydach jest to tryb S, który pozwala też na manualną, sekwencyjną zmianę biegów. Przy czym, mówiąc już o tej zmianie sekwencyjnej, korzystamy z tego właśnie dokładnie tak, jak tutaj ktoś opisał, a więc zjeżdżając z dużego wzniesienia, kiedy auto za bardzo nam się napędza. Wtedy korzystamy bądź łopatkami, bądź tutaj dźwignią, redukujemy przełożenia. Czy jest to groźne? No nie, to jest dokładnie tak samo jak w zwykłym samochodzie z silnikiem konwencjonalnym. On oczywiście zaczyna hamować nam silnikiem, wchodzi na wyższe obroty, natomiast to jest jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Natomiast pamiętać trzeba o jednej kwestii. Mówiłem o tym poprzednio, ale tu warto może też podkreślić, że w sytuacji, kiedy hamujemy silnikiem, wtedy Nie ładujemy baterii. tak jest, nie ładujemy baterii, w związku z tym często ludzie korzystają z tej funkcji podczas jazdy w mieście, na przykład dojeżdżając do świateł, żeby dohamowywać silnikiem. Nie radzę tego robić, lepiej hamulcem, delikatnie, wtedy mamy pełen odzysk energii z hamowania. Po prostu z auto będzie nam paliło mniej. Szkoda tego robić. Ja tu zacytuję Maćka z poprzedniego wystąpienia w tym temacie. Dopóki wskaźnik baterii nie pokazuje nam pełnego naładowania, korzystajmy z hamowania rekuperacyjnego, ładujmy sobie hamując baterię w mieście. A jak już nam się zapełni ta bateria, tak jak mówiłeś kiedyś, to wtedy już z czystym sumieniem możemy hamować za pomocą silnika benzynowego, bo i tak nie ma gdzie tego dopakować, tej dodatkowej energii. Zresztą taka sytuacja może się zdarzyć właśnie dokładnie prawie wyłącznie w górach, kiedy przy dużym zjeździe hamujemy hamulcem, wtedy zapełni nam się bateria, sygnał pojawi się, da nam piknięciem samochód, że bateria jest już pełna i wtedy możemy hamować spokojnie silnikiem spalinowym, a normalnie, podczas normalnej eksploatacji lepiej tego nie robić. Moi drodzy, to dzisiaj w Q&A'ach wszystko. Cieszymy się, że pan inżynier musiał reagować tylko raz. Inżynier dochodzący, czyli Marcin Dziełak, bezcenny jak Mastercard.
A my widzimy się wspólnie z tymże inżynierem i z wami, mam nadzieję, przy następnym nagraniu Q&A niebawem, bo mamy już kolejny zestaw pytań. Uprzedzamy fakty, będzie wyjazdowa sesja, będzie fajnie, będzie co oglądać. I będzie jeszcze więcej o technologii. To, Będzie co więcej lubimy. technologii. Bo jesteśmy w trakcie Beyond Zero, czyli naszych pokazów dealerskich u dealerów, naszych wszystkich 4 technologii zapakowanych w jednym pojęciu Beyond Zero, czyli hybrydy, plug-iny, elektryka bateryjnego i elektryka wodorowego. Jest się czym chwalić, o tym będziemy rozmawiać. Dobrego dnia, do kolejnego spotkania. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy też od razu na kolejne. Dziękujemy. Zdecydowanie.